Dzisiaj schodzimy ze statku na łódki, które nas dostarczą na ląd, ze względu na to, że tutaj nie ma portu takiego dużego, żeby statek mógł zaparkować. W ogóle podpłynęły 4 ogromne wycieczkowce. Tu jest jeszcze jeden, z drugiej strony są jeszcze kolejne 2. No, woda ma kolor niesamowity. W ogóle podpłynęło, mówiłem wcześniej, że 4 wycieczkowce, a okazało się, że 5. Także ci wszyscy ludzie zwalą się na wyspę. Nie wesoło, no ale cóż, takie uroki właśnie rejsów. Ale koniec końców, tak świetne. Bardzo lubię rejsy. To jest mój 3, na którym jestem. Bo jeszcze kiedyś byłem tam dawno temu stój, też na Karaibach. To był Meksyk, Kajmany, Kuba, coś jeszcze tam, i Jamajka, tak. Później były te Karaiby, co byliśmy w tamtym roku. I teraz greckie, włoskie wyspy i Malta. Fajnie. Pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to znaleźć kawiarnię. Muszę wysłać materiał na dzisiejszy odcinek, bo na statku niestety internet jest taki, że nie ma takiej możliwości nawet. W ogóle na statku, jeśli chcecie wykupić internet, to na cały tydzień kosztuje 119 euro. Także to jest taki dodatkowy koszt, jaki musicie sobie doliczyć, jeśli chcecie używać, to jest 500 euro, 500 zł. Jeśli ktoś tak potrzebuje jak ja, no bo ja potrzebuję do pracy, to wiadomo, że muszę mieć cały czas. Sprawdziliśmy właśnie pogodę, teraz za chwilę ma trochę popadać, ale później już ma być idealna pogoda. Ale się już wspomniało tak, jeśli chodziło tymi uliczkami. Na Mykonos tak w ogóle. Mykonos to jest jedna z takich droższych wysp w Grecji, żebyście wiedzieli o tym. No ale jest też taka, że wielu takich turystów przylatuje, którzy lubią sobie poimprezować. Z tego co pamiętam, te imprezy tutaj były do 9 czy 10 rano. Fajnie, naprawdę było super. No. Jesteśmy zaskoczeni. 5 statków, a można znaleźć uliczki też, które są puste. Praktycznie. Nie, no te uliczki niesamowite są po prostu. Elo, fajny pies. Nasz pierwszy grecki obiad, ala Moussaka, czyli taka trochę jakby zapiekanka, lasagna z bakłażanem. Okej, tak wygląda. A ja souvlaki, czyli kebab, frytki i sosik. Zjedliśmy pyszny grecki obiadek i zaczynamy właśnie teraz z zwiedzanką. Zaczniemy na początku od miasta, następnie zapytaliśmy, gdzie najlepiej wziąć taksówkę, żeby pojechać i pokazać jakąś ładną plażę. Ogólnie wyspa Mykonos jest taka, że wiadomo, w jeden dzień nie da się zobaczyć wszystkiego, co byście chcieli zobaczyć, ale można zobaczyć dość dużo. Słońce wyszło, wszystko nas sprzyja. W ogóle dostaliśmy informację, że na przykład statki, które były wczoraj, no to nie miały tyle szczęścia co my. Nas burza złapała na morzu, trudno, było jak było, nikomu to nie przeszkadzało, ale inni byli tutaj wczoraj i pogody nie mieli dobrej, także my jesteśmy szczęściarzami i bardzo się cieszymy. Jak przypływacie statkiem, akurat na Mykonos, to jest tak, że się zatrzymujecie centralnie przy samym centrum, przy samym tym mieście tutaj i od razu widzicie taki prawdziwy
Taki grecki styl, wiecie, białe budynki, kolorowe okiennice, głównie właśnie niebieskie, ale inne kolory też są, żeby nie było. I wszędzie piękne kwiaty. Wiadomo, nie wszystkie prawdziwe, niektóre są sztuczne, ale i tak dalej ładnie wyglądają. Dzisiaj przypłynęło 5 statków. Rozmawialiśmy z taką panią tutaj, Polką, która, nie wiem, czy była kierowniczką w restauracji, czy to jest jej restauracja. I mówi, że nieraz nawet tak, że 8 statków przypływa. Co wyobraźcie, ile tu wszędzie musi być ludzi wtedy. Wiadomo, dla ludzi stąd świetna sprawa, klienci, wiadomo, ale do zwiedzania troszkę słaby już. Szczęście kiedyś miałem być okazję tutaj normalnie, na tydzień czasu. No i zobaczyłem tak, co chciałem zobaczyć wtedy. No i tutaj jest piękne miejsce. Zobaczcie te popularne wiatraki właśnie. Tutaj ogólnie ta miejscówka nazywa się Mała Wenecja, Little Venice. Teraz ktoś się może zastanawiać, dlaczego to jest tak dużo tych wiatraków. Są bardzo stare wiatraki w Wadą. Teraz są tu po to pewnie, żeby ładnie wyglądać, żeby ludzie sobie zdjęcia robili. Ale w XVII-XVIII wieku ich było tu bardzo dużo. Tutaj bardzo dużo zboża się ładowało. No wiadomo, w takich wiatrakach się przerabiało. I dodatkowo jeszcze też czytałem, że Mykonos to jest wyspa, na której jest bardzo, bardzo wietrznie. I pewnie to też miało duży wpływ na to. Za nami jest miejsce, gdzie odjeżdżają autobusy. Właśnie musimy teraz szybko wrócić do restauracji, gdzie zostawiłem telefon, żeby wysyłał materiał, bo odcinek musi być zrobiony. Później tutaj wracamy i za 3,60 można pojechać 2 strony na plażę Paradise. Żebyście wiedzieli, bo jak pytałem o taksy, no to taksówka ogólnie około 15-20 euro w jedną stronę. No i te autobusy odjeżdżają tutaj co pół godziny, ale to Wam też później jeszcze, jeśli nie zapomnę, nagram tam jaka jest ta rozpiska. Wszędzie sklepy z pamiątkami. Z Mykonos akurat magnesu nie muszę kupować. Już kiedyś tu byłem. Zresztą z Grecji, w Grecji byłem parę razy. A kupuję zawsze w moich nowych krajach. Maniu się przypomniał, jak pierwszy raz przyjechałem na Mykonos i właśnie z dworca szedłem tutaj tą drogą. Ale mam fajne wspomnienia. Jakby ktoś pytał, gdzie mam filmy z Mykonos na kanale, byłem, a nie mam, to wtedy jeszcze nie nagrywałem. To było bardzo dawno temu. Wtedy akurat pamiętam, poznałem taką ekipę dziewczyn z Australii na Ultra Music Festival w Chorwacji. I one akurat podróżowały po Europie, robiły sobie takiego Eurotripa i mówiły właśnie, że kolejne miejsce, gdzie lecą, to jest Mykonos. I wtedy było tak, że stwierdziłem, że polecę z nimi. No i było naprawdę fajne wakacje, udane. Ale wtedy pamiętam, jak tutaj się zatrzymywałem, to w centrum, tutaj w mieście albo coś, żeby zapłacić za hotel, to trzeba było około 150-200 euro zapłacić. Wiecie, dla kogoś z Australii to nie były duże pieniądze. Ale dla mnie wtedy akurat były i to bardzo dużo. I znalazłem to właśnie wtedy jakiś taki nocleg gdzieś w porcie, w takim Melinie za 50 euro. A to nieważne, bo tam i tak się spało tylko parę godzin. Wtedy było tak imprezowo.
Bardzo dobrze wspominam. Dobra reklama, żeby zachęcić ludzi. Ile płaciłaś za bilety? Jeszcze nie wiem, ale ogólnie 3,60 chyba, dwie strony. Tak. Tu macie rozpiskę. Właśnie my jedziemy na Paradise. Jesteśmy w Fabryka. Jedziemy na Paradise. A nie, my jedziemy tym chyba. Super Paradise. No. No i dobra, dojechaliśmy do Paradise Beach. Tutaj też są kluby oczywiście Tropicana, Cavo Paradiso. Ja tam kiedyś byłem, było całkiem fajnie. Zobaczymy, co się zmieniło. Tam kiedyś w klubie byłem na imprezie, mega było, serio. Trzy kluby obok siebie, każdej muzyczka gra. Właśnie pójdę teraz kawałek dalej jeszcze zobaczyć, czy coś też dzieje. Ogólnie tam było tak, że za wejście albo trzeba było zapłacić za 3 leżaki, 90 euro, albo kupić drinka za 42, takie wiaderko 2-litrowe na 3 osoby, no i też można było wejść. Ale ten drink orężada. Impreza dla niektórych się zaczyna, a niektórzy jeszcze śpią przed kolejną imprezą. Z tego co pamiętam, to tutaj wieczorami się dopiero rozkręcało w ciągu dnia na plażach, pusto. Dopiero wszystko się później zaczynało. Zresztą to widać, jak tyle ludzi śpi na plaży. Regeneracja przed imprezką. Albo za mocna imprezka w ciągu dnia. Też tak mogło być. Ale Mykonos słynie z dobrych imprez. Nie ma co. Właśnie wiecie, co jest dla mnie minusem na przykład na takich rejsach? Że jesteście tylko jeden dzień w danym miejscu i to tylko w dzień. Praktycznie parę godzin tylko. Zdecydowanie by było lepiej tak, że przypływacie, macie cały dzień, całą noc i później jeszcze na przykład pół dnia i dopiero się płynie dalej. Żeby jednak można było też tego życia z tego troszkę korzystać. Wiadomo, też różne miejsca inaczej wyglądają w nocy. No i to by było zdecydowanie lepsze. No ale tak jest. Ale mamy fajny plan za mną. Zobaczymy, jak nam się to uda. To ciekawa podróż się przygotuje. Bardzo ciekawa. Czy nie się przygotuje, tylko się szykuje. O, tak miałem powiedzieć. Powiem wam tak, no, z bólem serca, to strasznym bólem serca wracam na statek. To mówimy tak z Alą, może zostaniemy, jutro rano samolot na Santorini. Nie no, to oczywiście by bardzo dużo pewnie wyszło, ale na pewno by to była fajna noc tutaj.
Ludzie się już całkiem dobrze bawili. Do zrobienia jeszcze to jest. W sensie jeszcze kiedyś, nie? Jeszcze możemy zobaczyć na Skyscanner. Ale by to było. To była chyba najlepsza moja taka nie, jak to się mówi? Spontaniczna impreza chyba, jaką przeżyłem w życiu, no. Nagle cyk, rano samolot, wracamy dopiero. To było ciekawe. No ale cóż, niestety, nie? Obowiązki wzywają. Jesteśmy tutaj w pracy, ceniara? Tak. Jutro impreza. Dla nas. Jesteśmy w pracy, jutro mamy imprezę. Jutro jest white party na statku. Dzień na Mykonos. Bardzo dobry. Mimo pogody, że była pół na pół powiedzmy, całe szczęście nie padało ani raz, to później zrobiła się naprawdę spoko. Jesteśmy mega zadowoleni z tego. Właśnie wracamy na statek. Musimy zdążyć na kolację jeszcze. Znaczy mamy nadzieję, że nam się uda. Fajnie wygląda. A później co, zobaczymy co dalej. Jutro kolejny stop Santorini. Wróciliśmy na statek. Dzisiaj kolacjujemy w formie bufetu. Ale jest bardzo dobre jedzenie. Coś na słodko, jakaś zupka, mięska, także petarda. Mi to bardzo smakuje. A później jest fajny show w teatrze. To wam pokażę też na pewno trochę. A co później to się okaże jeszcze, bo też nie wiemy nawet. Nie sprawdziliśmy jeszcze, bo dopiero wróciliśmy. Powiem wam tak, dzisiaj poezja po prostu. Co tutaj mają do zaproponowania? Kreweteczki, klopsiki z ziemniakami, ryż z kurczakiem. Dzisiaj jest totalnie dla mnie wszystko. O, ośmiornica. Uwielbiam. Tutaj pizzę, owocki, buraty, sałatki greckie. A tu słodkości. Okej. Ciężko wybrać. Dzisiaj idziemy właśnie na Let Tron Dance. Ciekawie to będzie wyglądało. W teatrze zaraz się zaczyna. Już praktycznie full. Trzeba iść szukać miejsca. Espectáculo muy original, hecho con luces y también con efectos especiales. Ale mi się to podobało. Naprawdę już miałem tak. Przyszedłem do kabiny, mówię że nie wychodzę nigdzie, nie chce mi się. Ale przyszła mama i mówi, żebyśmy poszli na ten występ. Ale nie wstała, ale się już nie chciał. I ja się tak cieszę, że się ruszyłem z łóżka i poszedłem. Ale to było świetne. Niesamowite. Nie wiem, czy słyszeliście dobrze wcześniej, ale właśnie oni wygrali którąś tam edycję Mam Talent w Indiach. No i świetne, no naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. A czekajcie, było to na 9. piętro. Co? Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Kolejny odcinek z Santorini, z pięknej greckiej wyspy.
z pięknego białego miasta z niebieskimi dachami. Cudownie tam jest. Byłem w tamtym roku. Akurat dodało się tak, że mój samolot, który miał lecieć właśnie stamtąd do Abu Dhabi chyba, był opóźniony aż o dobę i miałem okazję zobaczyć piękne miejsca. Jeszcze chciał zobaczyć mój pokój. Czekajcie, bo się zgubiłem. O, tu. Dobra. Pozdrawiam. Zostawcie suba, komentarz, lajka. Na razie.